Cześć, z tej strony Marek. Witam Was jak co tydzień na naszym kanale aranżacji wnętrz. W dzisiejszym odcinku powiem Wam, jak urządzić małe mieszkanie w bloku, małe mieszkanie w 2023 roku, bo będzie też o trendach, kolorach, meblach, dodatkach, o różnych ciekawych rozwiązaniach. Powiem o takich trikach do każdego pomieszczenia, aby to mieszkanie było nie tylko ładne, ale i funkcjonalne, bo kto nie mieszkał w małym mieszkaniu, ten nie wie, ile trzeba się nagłowić, nastarać, aby to mieszkanie było nie tylko ładne, ale i praktyczne. Macie takie mieszkanie, mieszkaliście w takim lokalu? Dajcie znać, co zrobiliście, żeby było one takie idealne. Napiszcie w komentarzu. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Rankomat.pl, dzięki któremu w łatwy i szybki sposób ubezpieczycie takie małe mieszkanie, ale większe i domy. Łatwy, szybki i niedrogi. Co jest ważne w dzisiejszych czasach. Zresztą zaczekajcie do końca, to sami zobaczycie. Ok, jak zwykle, zanim zaczniemy, prośba, zasubskrybuj mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś. Zapraszam Cię do siebie na Instagram i TikTok. Ok. Zanim powiem o tych sprytnych trikach, rozwiązaniach, to trochę o trendach, ale stawiam teraz na coś innego. Znaczy, ja powiem o czymś innym, a stawiamy na coś innego. Na multifunkcyjność w mieszkaniu. O co chodzi? No w małym mieszkaniu, zresztą COVID nam udowodnił, że potrzebujemy nie tylko miejsca do spania, ale i do pracy, i do imprezowania, i do ćwiczeń. I właśnie o to chodzi, że w małym mieszkaniu potrzebujemy jak najwięcej tych funkcyjnych rzeczy pomieścić. Zobaczcie na to niewielkie mieszkanie. Mamy tu salon z kuchnią i tak naprawdę biuro. Dwa rozwiązania tu zaproponowałem klientom. Jedno rozwiązanie to biuro przy ścianie do pokoju dziecka. Jest ono schowane w szafie, biurko wyjeżdżające, ale tak naprawdę klienci zaakceptowali drugie rozwiązanie, to gdzie biuro mamy w przedpokoju, ponieważ no, pan domu po prostu pracuje zazwyczaj wieczorami i nie chce przeszkadzać rodzinie, nie chce, żeby te monitory świeciły im tam w oczy, dlatego, a mówi, że wieczorami już nikt nie będzie przeszkadzał, wchodził, wychodził, woli tam zrobić. Mamy tam biurko, wszystko się zmieści. Ale zwróćcie uwagę, że w kuchni jest wyjeżdżający blat, który może posłużyć jako dodatkowy blat roboczy lub jako stolik do jedzenia. Bo właśnie o to chodzi w takich małych mieszkaniach, abyśmy kombinowali, jak możemy z każdego centymetra wydusić jak najwięcej. Zresztą zapraszam Was na konsultację ze mną, jeżeli chcecie poradzić się, dowiedzieć, jak urządzić takie małe mieszkanie. Na pół godziny, godzinę rozmowę. Link macie w komentarzu i też kod rabatowy. Także zerknijcie do opisu i do komentarza. Dobrze, to jedno to jest ta multifunkcyjność. Drugie, no takie trendy. Powiem teraz o kolorach, ale mamy to szczęście, że kolory ogólnie są teraz modne, kolory ziemi. Beże, delikatne brązy, etc. Z małymi wyjątkami, a to się łączy też ze stylem, o którym zaraz powiem. I mamy to szczęście, bo w takich mieszkaniach te kolory świetnie się sprawdzają. Ja wiem, też sam często mówię, że do małych mieszkań nie musicie dawać jasnych kolorów. Mieszkanie musi mieć to coś, taką iskierkę, tak? Taki ogień. A jak będzie blade, nijakie, bo stwierdziliście, że no małe, to trzeba jasne kolory, same biele i jego odcienie. Nie o to chodzi. Nie o to chodzi. To ma być tak, że wejdziecie, będzie fajnie. Nie? I koniec. Ale te beże biele sprawdzają się faktycznie. Można też, mamy teraz modne kolory, czerwienie, odżywcze jakieś brązy, mocniejsze, oczywiście zielony, dalej jest modny jakiś niebieski. Tylko to łączy się teraz ze stylem. Modne style są nadal takie naturalne, Japandi, ale co mnie strasznie cieszy, bardzo mi cieszy, eklektyzm. A w eklektyzmie, jeżeli dobrze zrobicie, bo to jest bardzo trudne, uważam, że niewielu projektantów dobrze też to robi, to trzeba naprawdę wyczuć. Możecie te kolory przekraść. Po to są różne dodatki później. Jakieś obrazy, po to sofę. Tu właśnie to mieszkanie, które no, widzieliście, jest niewielkie. Zobaczcie tą wizualizację. To robiłem w tym roku zresztą, to mieszkanie. I jest kolorowo, jest żywo. Dzieje się tam sporo. Bo to nie chodzi o to, że jak jest małe mieszkanie, to ma być nudne. Nie, ma być praktyczne i ładne. Ok, jakie meble? Na jakie meble stawiamy? Ogólnie, prawdę mówiąc, stawiamy na meble okrągłe, obłe, no takie delikatne. I ja nie zaprzeczam,
Ja wiem, że do małych mieszkań również takie mieszkania pasują. Okrągłe stoliki, jakaś zaokrąglona komoda, ale w nosie bym to miał, jeżeli bym stawiał na pierwszym miejscu na funkcję. Dlaczego? Ponieważ jeżeli właśnie chcecie wiele rzeczy zmieścić, biuro, więcej miejsca, blatu roboczego i tak dalej. Dlaczego? Bo w kwadraty, prostokąty więcej rzeczy skomponujemy niż przy obłych okrągłych. Jeżeli mieszkam sam w takim mieszkaniu, no we dwójkę, nie potrzebuję jakoś dużo rzeczy do przechowywania, super. Takie mieszkania z okrągłymi stolikami, z sofami zaokrąglonymi czy tymi komodami pięknie wyglądają. Naprawdę mi się bardzo podobają. Ale nie patrzcie na to tak do końca, tylko stawiajcie na funkcję, bo to musi być przede wszystkim praktyczne, a w nosie mieć trendy i modę. Ok, kolejny punkt. Tak jak wspomniałem, style, na które stawiamy w tym roku w takich małych mieszkaniach, to jest Japandi, eklektyzm, boho również. Dlaczego? Bo do wszystkich możemy zastosować naturę. My stawiamy dalej na tą ekologię, na tą naturę i bardzo fajnie, że dbamy o nasze środowisko, o żarówki LEDowe, patrzymy na z jakich materiałów produkty są wykonywane. Super, bo chcemy się w tym mieszkaniu czuć dobrze, to jest oczywiste, ale też tak spójnie z naturą, bo zależy nam, żeby to mieszkanie było urządzone z duszą. Mam kolegę o nazwisku Dusza, ale to nie chodzi, żeby mieszkać z nim, chociaż przystojny facet, ale nie, żeby było spójne z nami. O, i dlatego to jest fajne. Stawiamy na style, na ekologię, na multifunkcyjność. Kolory, sprawa gustu. Tak? Te meble patrzyłbym bardziej na to właśnie, ile mam miejsca. Dekoracje. No dekoracje właśnie stawiamy bardziej z naturą, czyli bambusy, dekoracje z drewna, len, wiklina. Pasuje do Japandi, i do boho, i do eklektyzmu. Tak, no bo tam jak dobrze urządzone, to wszystko będzie pasowało. Ale te dekoracje zazwyczaj wieszamy na ścianach, no bo mamy mało miejsca i super, jakieś plecionki, tak, pod sufitem. Jakieś kwiaty, kwietniki, bo kwiaty idealnie wpasowują się ogólnie w ten styl jungle, który ogólnie stosujemy, ale w małych mieszkaniach bym uważał na to, ale do Japandi, do boho, do eklektyzmu tak. I właśnie te dekoracje, te kwiaty jak najbardziej super, ale nie przesadzajmy, bo szczególnie w takich niewielkich pomieszczeniach no, umiar ma znaczenie, ma duże znaczenie. Dobrze, wspomniałem o meblach, to teraz przejdę do różnych takich fajnych rozwiązań, które ułatwią nam pomieszczenie tego wszystkiego, ułatwią nam funkcjonowanie w domu. Ja lata temu mieszkałem w malutkim mieszkaniu i kupiłem taki stolik, już Wam go pokazuję. Stolik kawowy, który przy jednym naciśnięciu guzika podnoszę do różnych wymiarów. Chyba co centymetr, co 2 centymetry się podnosi. Mogę jednym ruchem rozłożyć blat i mam miejsce dla 10 osób. Słuchajcie, ja pamiętam, jak kupiłem ten stolik, dwie moje wypłaty w tamtych czasach kosztowało, to było 16 lat temu, już i nadal go mam w swoim domu teraz, ale jest po prostu bardzo fajny, bardzo praktyczny. Stoi u mnie w jednym pokoju, nadal go bardzo lubię i żałuję, że nie ma aż tylu fajnych, prostych takich rozwiązań i tańszych, bo tamten, no niestety pamiętam, że mnie to bolało strasznie, ale go kupiłem. Ale go kupiłem, bo do małego mieszkania idealnie się nadaje. W kuchni, jak wspomniałem, warto pomyśleć o takich wysuwanych blatach, bo to się po prostu sprawdza. Jeżeli chcemy coś odłożyć, jeżeli chcemy coś przygotować dodatkowego albo zjeść, bo nie mamy miejsca na stół i nie mamy takiego stolika kawowego, to tak, jak najbardziej super sprawa. Poza tym, jeżeli masz jeden rząd kuchni, to pomyśl, czy czasem nie zrobić szerszej, głębszej szafki na 80 cm i w pasie między meblami możemy jeszcze usytuować 20 cm półek. 20 cm to naprawdę jest sporo. Tam możemy zmieścić wszystkie przyprawy, jakieś szklanki, kubki. Myślę, że warto tak zastosować, tak zrobić. Łazienka. No, łazienka zazwyczaj nie jest duża. I tu, jak już wspominałem kilka razy, zresztą zapraszam do moich odcinków. Tu zresztą macie odcinek o właśnie małych mieszkaniach, gdzie więcej takich sprytnych rozwiązań pokazywałem. W sumie cały odcinek na ten temat jest i na temat funkcji, jak zacząć. Zapraszam do niego.
W łazience przede wszystkim trzeba ją optycznie powiększyć. Warto pomyśleć o to, żeby lustro było w kształcie litery L na 2 ścianach, bo wtedy optycznie się to powiększy, ale przede wszystkim musimy znaleźć miejsce na przechowywanie. Na przechowywanie, nie stawianie, bo w łazience bardzo łatwo można zagracić, jeżeli kupicie 20 szamponów i 20 różnych mydeł, postawicie, co byście tam nie zrobili, jak ładnie byście nie urządzili tą łazienkę, to nie będzie to, delikatnie mówiąc, ciekawie wyglądało. Dlatego miejsce na przechowywanie. Nad ubikacją zabudujcie całą szerokość szafkę. Tam wejdzie mnóstwo papierów, mnóstwo płynów, kosmetyków, cała apteczka. Oczywiście szafka pod umywalką, szafka z lustrem. Zazwyczaj już te 3 rzeczy wystarczą, bo na przykład nie macie miejsca, żeby słupek jakiś postawić, a często nie ma miejsca, ale już te 3 rzeczy wystarczą, żeby zrobić no to po prostu miejsce do przechowywania. W sypialni, jeżeli macie to szczęście i macie w swoim apartamencie 35-metrowym 40 sypialnię, kiedyś to było mieszkanie, kawalerki, teraz apartament. No fajnie. Ciekawe jak za niedługo na namiot będziemy mówić. Jeżeli macie tą sypialnię, ja już zrobiłem lata temu i wspominałem o tym, że warto łóżko podnieść na wysokość, nawet do wysokości parapetu w oknie, tak robiliśmy. Czy tak jak w tym przypadku mamy całą szafę pod łóżkiem zrobioną i mnóstwo miejsca do przechowywania. Jeżeli jednak wolicie nie spać na wysokościach, to chociaż zwykłe pojemniki, żeby zmieścić pod tym łóżkiem. Jeżeli chodzi o dekorację, łączcie ją z praktycznością, tak jak na przykład tutaj, tak? Macie zrobiony stolik z nocny, ale dekoracyjnie urządzony, tak? Że jest coś się dzieje na tej ścianie również. Tak, no trzeba na to zwracać uwagę, szczególnie niestety, powtarzam, ale w małych pomieszczeniach, w małych mieszkaniach trzeba bardzo się nagłowić, nakombinować, aby to fajnie urządzić. Tak zaaranżowane mieszkanie sprawi, że przez lata Wam się będzie tam dobrze mieszkało, ale żeby tak było, to musicie się zabezpieczyć i ubezpieczyć. I w tym przypadku przyjdzie nam z pomocą nasz partner odcinka Rankomat.pl. Zobaczmy, ile by kosztowało ubezpieczenie takiego mieszkania, powiedzmy 38 m². Wystarczy, że wejdziecie na stronę rankomat.pl, zaznaczycie w prostych krokach, o jaki lokal chodzi. Rok jego budowy, jaka powierzchnia, czy były wcześniej jakieś szkody, powodzie i w kilka sekund otrzymacie propozycję ceny wielu towarzystw ubezpieczeniowych. W tym przypadku takie mieszkanie mogę ubezpieczyć już za 100 zł na rok. Trzeba przyznać, że kwota niewielka i mam ubezpieczone wszystko co najważniejsze, czyli ściany, instalacje, wszystkie rzeczy, które są zamontowane na stałe. Od pożaru jestem ubezpieczony. Ale co jeżeli chciałbym coś więcej? Na przykład być ubezpieczony od kradzieży, na przykład biżuterii, uszkodzeń sprzętów, na przykład telewizora, na tym, aby też moja płyta grzewcza była ubezpieczona. Do tego zabezpieczyłbym się też na wypadek, kiedy to ja wyrządzę jakąś szkodę komuś innemu. A za to wszystko zapłaciłbym tylko 252 zł. Różnica tak naprawdę niewielka, a śpię spokojnie. Tak, teraz mogę spać spokojnie, bo i mieszkanie ładnie urządzone i ubezpieczone, zabezpieczone. Słuchajcie, urządzenie małego mieszkania nie jest proste, fakt, ale wystarczy tak naprawdę troszkę pokombinować, pogłowić, zrobić na początku ten projekt funkcyjny, czyli usytuowanie mebli, sprzętów w danym mieszkaniu, abyśmy się cieszyli przez lata funkcjonalnością, praktycznością i jego wyglądem. Jak zwykle mam nadzieję, że ten odcinek Wam się przydał. Jeżeli tak, to prośba. Dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli dalej tego nie zrobiliście. Zapraszam Was do siebie na konsultację, jeżeli macie pytanie w sprawie Waszego projektu, remontu. Link i kupon rabatowy na dole, w opisie i w komentarzu. Tak więc zapraszam na Instagram i TikTok. A na ten moment bardzo Wam dziękuję. Do zobaczenia i cześć! Jeśli jesteś w trakcie remontu, potrzebujesz skonsultować projekt, swoje pomysły, to zapraszam na konsultacje wnętrzarskie, gdzie podpowiem, jak urządzić Twoje M. Link w opisie i komentarzu.